początek dzisiejszego odcinka parę zagadek słownych. Czy pociąg jest tramwajem? No oczywiście, że nie. Czy tramwaj jest pociągiem? No oczywiście, że tak. Ale czy tramwaje jeżdżą po liniach kolejowych? W Polsce nie. Ale w Niemczech już tak. Ja nazywam się Janek. To jest Janek Gada, ciekawostki i historie podróży. Zaczynamy! Za mną przejeżdża właśnie tramwaj, który zmierza... No nie wiem, czy będzie mnie słychać. Za mną właśnie przejechał tramwaj, który zmierza w stronę Krowodzkiej Górki. Wspina się na estakadę, a my tymczasem znajdujemy się tuż pod nasypem tramwajowym i zobaczmy, gdzie dokładnie się znajdujemy. Za mną już powinno widać, tak, będzie widać tory tramwajowe. To właśnie jest to miejsce dzisiejszego naszego punktu docelowego. W tym miejscu w latach 90. przybywały tramwaje z Niemiec, a dokładniej od 1989 roku. Były to tramwaje z Norymbergi marki MAN. I właśnie w tym miejscu, tutaj przy pętli tramwajowej, przy ulicy Kamiennej, sieć tramwajowa łączyła się z siecią kolejową. A takie połączenie nie byłoby możliwe, gdyby nie pewien zasadniczy czynnik. Mowa tu o rozstawie szyn. Na polskich kolejach standardem jest 1350 mm, podobnie jak w wielu innych państwach jak Niemcy czy Francja. Jeśli chodzi zaś o rozstaw szyn w sieci tramwajowej w Polsce, to jest on różny. Jednak w Krakowie jest on taki jak rozstaw normalnotorowy na polskiej kolei i dzięki temu właśnie następowało połączenie torów kolejowych z torami tramwajowymi. Ale jeżeli chodzi o kwestię współpracy Krakowa i Norymbergi, jeżeli chodzi o tramwaje, to ona zaczęła się sporo wcześniej, chociaż ta historia jest troszkę creepy. Starałem się ten fakt w miarę delikatnie wprowadzić. Pierwszymi tramwajami, zresztą podobnie jak w czasach bardziej współczesnych, były tramwaje marki MAN. Skrót ten wywodzi się od Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg. Przybyły one do Krakowa podczas okupacji w roku 1941. Obsługiwały linię numer 5 oraz 8, tak zwaną Nur für Deutsches, tylko dla Niemców. Tramwaje przetrwały koniec wojny i po 1945 roku dalej jeździły po mieście. Ciekawostką jest też to, że te tramwaje wyprodukowane w 1909 roku służyły w Krakowie z racji niedoborów w taborze aż do 1969 roku. Zaś w czasie PRL w roku 1984 jeden z tych tramwajów marki MAN został zrekonstruowany, a następnie oddany do Norymbergi, gdzie do dziś służy jako wóz muzealny, którym można się przejechać. Dobrze, była dygresja, ale wróćmy na właściwe tory. Chodzi mi o te przy dworcu towarowym w Krakowie. Jeden z torów kolejowych, który urywa się właśnie przy bramie, która obecnie prowadzi bodajże na teren PKP Cargo, a tramwaje były dostarczane do Krakowa w latach 90. właśnie z tego terenu. Na zdjęciach archiwalnych możemy zobaczyć właśnie te budynki, które macie tutaj w tle. To właśnie na tych peronach były przygotowywane tramwaje, cały tabor do wyładowania na szyny już sieci tramwajowej krakowskiej. Tor tramwajowy wcześniej łączył się właśnie za moimi plecami z siecią tramwajową. W czasie przebudowy pętli przy dworcu towarowym przy ulicy Kamiennej został odcięty. No i teraz jest to ślepy tor, nigdzie nie prowadzący. Oczywiście nie tylko niemieckie tramwaje nim dostarczano. Przed Wami zdjęcie z roku 1988. Na nim jedna ze 7 102 dostarczonych drogą kolejową z Gdańska w zamian za krakowskie 105. Jest wielu pasjonatów, których interesują takie tematy. Dlaczego by nie stworzyć tutaj
jakiejś kolejnej trasy turystycznej. To tylko taka mała podpowiedź dla Urzędu Miasta Krakowa. Przypomniałem sobie też dosyć ciekawą anegdotę, bo w latach 90. jako małe dziecko bardzo często przemieszczałem się razem z mamą tramwajami i pamiętam właśnie jeden z moich pierwszych przejazdów i pamiętam ten niesamowity klimat. Po pierwsze z zewnątrz tramwaj był obły, konstale były jednak budowane dość kanciaście, tak jakbym tak to nazwać. W środku znajdowały się fotele drewniane, a jeżeli chodzi o tramwaje typu Konstal, no to miały bardzo niewygodne, takie wyrzeźbione krzesła. Pamiętam, że o wiele bardziej wolałem podróżować tymi wysłużonymi niemieckimi tramwajami, bo przypomnijmy, że kiedy one zostały dostarczone do Krakowa, miały już ponad 40 lat, ale mimo wszystko te drewniane krzesła wewnątrz były wygodniejsze. No nie jest to może nic szczególnego, ale jakoś ją tak zapamiętałem ze swojego życia, że pamiętam, że bawiłem się przyciskami do otwierania drzwi. Dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ w Konstalach znajdowały się te przyciski na bocznych słupkach przy drzwiach, zaś właśnie w niemieckich manach, duwagach były one zlokalizowane na samym środku. Przez to ten przycisk, jeszcze w ogóle też jak się go przycisnęło, to właśnie było coś takiego, że zapalało się światełko. Nie pamiętam już, czy tam było po niemiecku, czy po polsku opisane, ale niesamowicie mi się to podobało, że zupełnie inaczej to wyglądało niż w tramwajach polskiej produkcji. No i po prostu była to dla mnie niesamowita radocha. Było to mega przeżycie, bo ten tramwaj miał rzeczywiście taką duszę, jak dla mnie przynajmniej, większą niż polskie Konstale z Chorzowa. I proszę Was, te tramwaje przetrwały aż do roku 2012. Warto tu dodać, że w latach 90. była dość duża bida. Tramwaje jeździły, tak jak przyjechały, w kolorach kremowo-zielonych. Dopiero z czasem przemalowano je na krakowskie niebieskie kolory. Oczywiście pojazdy były modernizowane wraz z czasem. Dla przykładu, jedno światło przednie zastąpione zostało dwoma, a tak zwany film z nazwą pętli końcowej zmieniono na elektroniczną tablicę. Jednak jeden detal pozostał na pamiątkę. Mowa tu o herbie Norymbergi. No i niestety nie możemy ich znaleźć już na torach Krakowa, ale istnieje taka możliwość, jeżeli byście chcieli zobaczyć, jak taki tramwaj wyglądał. Można wybrać się w okolice Alei Jana Pawła II, gdzie stoi tramwaj typu GT6, jest przerobiony na kawiarnię. Również nie wiem, czy ruszy dalej w kurs po Krakowie. Istniał tramwaj jeżdżący jako kawiarnia, został wykupiony przez prywatną firmę od MPK w Krakowie. No i można było przejechać się właśnie jednym z takich zabytkowych tramwajów. Na sam koniec ciekawostka dla wytrwałych. Wspomniałem na początku o tramwajach na liniach kolejowych Niemiec, a chodziło mi dokładniej o miejscowości Karlsruhe oraz Kassel. Właśnie te miejscowości były wzorem dla ludzi z Politechniki Krakowskiej. W maju 1998 roku przez 3 dni testowali podobne rozwiązania w Krakowie z pomocą tramwaju typu Konstal. Tramwaj nie był przystosowany do sieci trakcyjnej kolejowej, stąd ciągnęła go drezyna. W czasie testów wykonano trasę m.in. do Balic oraz Wieliczki. Niestety testy pozostały testami, ale obecnie realizowany jest projekt szybkiej kolei aglomeracyjnej w Krakowie i okolicach. Moim zdaniem ten projekt mógł zostać właśnie zainspirowany m.in. tymi próbami. Czy tramwaj został włączony do ruchu za pomocą łącznika przy dworcu towarowym? Na to pytanie nie odpowiem, ale łącznik istniał aż do 2007 roku, więc dużo na to wskazuje. Tymczasem ja kończę dzisiejszy odcinek i bardzo Was zachęcam do komentowania, oczywiście zostawiania lajków, subskrypcji i klikania w dzwoneczek. My widzimy się już w przyszłym odcinku, a jeszcze jedno, wpadajcie na odkrywamyrazem.pl po więcej ciekawostek na tematy nie tylko związane z komunikacją, ale również historią i oczywiście też nie tylko Krakowa, ale zobaczcie co tam jest, trzymajcie się i do następnego, cześć!